Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na test nowej kolekcji z Glam Shopu. Przetestujemy sobie wszystkie produkty, które właśnie wyszły w tej nowej kolekcji. Jest to Glam Resort i mamy tutaj 2 produkty do konturowania, 6 słoiczków eyelinerów, mamy jeden taki piękny pyłek, olejek do ust, paletę do twarzy i do oczu. Także jeżeli chcecie poznać moją opinię na temat tych produktów, dla kogo, po co i dlaczego, zapraszam do oglądania. Nie jest to mój pierwszy kontakt z tą kolekcją, ponieważ raz już jej używałam na live'ie na Instagramie. Jeżeli Was jeszcze tam nie ma, to zapraszam. Więc mam już jako takie pojęcie na temat tej kolekcji, co uważam jest plusem. Zacznę sobie od aplikacji Glam Resort olejek do ust. Olejku do ust, który jest takim produktem bezbarwnym, ale z taką delikatną, złotą drobinką. I ten olejek faktycznie ma konsystencję olejku. Nie jest to błyszczyk, jest on dużo bardziej rzadki, śliski i lekki w porównaniu do klasycznych błyszczyków. Dla mnie fajny produkt. Przechodzimy do następnego, do tych sztyftów do konturowania. Ja na twarzy mam już podkład, mam korektor i puder tutaj w centralnej części twarzy, abym mogła sobie te kredki nałożyć. I mam tutaj 2 odcienie. Opalenizna i konturownik. Konturownik jest jaśniejszym odcieniem, takim bardziej chłodno-neutralnym, natomiast konturownik jest nieco ciemniejszy, opalenizna jest nieco ciemniejsza. Zrobię sobie jedną stronę taką, abyście mogli zobaczyć różnicę. Także tutaj wlatuje konturownik. Jak widzicie, nie jest on mocno ciemny. Uważam, że dla jasnych karnacji, dla blondynek będzie to świetny odcień. I używam sobie pędzelka takiego jak do podkładu, żeby rozetrzeć ten kosmetyk. To jest akurat Hakuro, ale całkowicie starł mi się napis, nie wiem jaki to jest numer. Zróbmy sobie też tutaj troszeczkę. Odcień jest bardzo ładny. On jest chłodniejszy, ale to jeszcze nie jest taki odcień, wiecie, siniaka w cudzysłowie. Mam tutaj na myśli takie właśnie chłodniejsze odcienie do konturowania. One czasami potrafią być za chłodne i po prostu takie sine, ale to jest taki naprawdę ładny odcień do wykonturowania twarzy. Wygląda bardzo naturalnie, rozciera się, jak widzicie, przepięknie. Z drugiej strony opalenizna. Te sztyfty bardzo, bardzo przyjemnie się rozcierają, nie ma najmniejszego problemu. Zobaczcie. Kilka ruchów i bardzo ładnie wtapiają się w skórę. Tutaj przy rozcieraniu tej opalenizny właśnie widzę, że wytrącają się takie delikatne nutki fioletu. Zobaczcie, więc z tej strony tutaj mamy opaleniznę. Bardzo ładny kolor. Nie jest to ciepły, taki typowo ciepły bronzer, ale jednak ma coś takiego z opalenizny. A tutaj konturownik, taki typowo chłodniejszy odcień, jaśniejszy do konturowania. Oba są bardzo, bardzo ładne. Podoba mi się ta opalenizna właśnie dlatego, że faktycznie daje efekt opalenizny, ale bez efektu takiego mocnego ocieplenia. Nakładam też troszeczkę na nos, ale to tak, żeby po prostu tutaj wyrównać wszystko. Zrównoważyć, o, może tak. Paleta Glam Resort to jest paletka do twarzy z 3 wypiekanymi produktami. Mamy tutaj bronzer, róż i rozświetlacz i od razu Wam przy okazji porównam do tej paletki Oriental, która ma jakby tą samą ideę wizualnie. Obie są wypiekane i też mają bronzer, róż i rozświetlacz, ale wierzcie mi, że formuły są zupełnie inne. Zacznijmy sobie od bronzera, pokażę Wam swatch, jak on się prezentuje. Jest to na pewno mocno rozświetlający bronzer. Widzicie, że on się bardzo mocno mieni. Oczywiście w zależności od tego, ile go nałożymy, taki efekt błyszczący uzyskamy. Następnie róż, który się nazywa upalny. Jest to taki róż nieco brzoskwiniowy. Nie ma on dużo bazy kolorystycznej, ale też jest właśnie mocno rozświetlający. I rozświetlacz, który nazywa się 5 gwiazdek. No i jest to taki szampan, delikatnie różowy. Teraz porównamy sobie do Oriental paletki. Tutaj nałożę bronzer i jak widzicie, tutaj Oriental jest dużo bardziej
matowy. To jest opalenizna Instant. On ma taką lekką satynę. O, widzimy, że gdzieś tam delikatnie łapie światło, ale w porównaniu do tej formuły, no jest to zupełnie inna formuła, tak? Ta jest już taka typowo perłowa. Zobaczcie, jeżeli słyszycie jakiś dźwięk, tutaj piesek się kręci na krzesełku, bo jest oczywiście obok mnie. A tutaj mamy taką satynową formułę, czyli jest mat, ale z takim delikatnym odbiciem, delikatnym. Więc te formuły się różnią, no i widzimy, że odcienie również. Ten jest dużo cieplejszy w porównaniu do resortu. Następnie róż. Tutaj widzimy również, że jest bardziej satynowy, ma w sobie więcej różu i rozświetlacz. I ten jest taki złoto-szampańsko-oliwkowy, a ten, no właśnie tutaj widzimy, że jest trochę bardziej różowo-szampański. To są zupełnie inne palety, w szczególności w kwestii formuły. Bo te odcienie, one są różne, na przykład tych róży czy rozświetlaczy, ale nie aż tak, wiecie, taka rażąca różnica, bo najbardziej widać ją po brązerze. Ja już miałam okazję raz tą paletkę używać, więc zobaczymy, czy przy drugim razie będę miała tą samą opinię. Zaczynam sobie od brązera Resort. Pędzelek Maestro 150. Czoła nie widać, ale też nałożę, żeby mieć szerszy pogląd. I tak się prezentuje sam bronzer. Jak widzimy, jest on dosyć intensywny w swoim kolorze, ale też intensywny w swoim blasku. Zobaczcie, on jest naprawdę mocno rozświetlający. Myślę, że do opalonej skóry może wyglądać naprawdę przepięknie. Natomiast u mnie, ja mam wrażenie, że wygląda tak sino, tak trochę brudno. Nie wiem, czy jest to kwestia samego odcienia, który może nie pasuje do końca mojej cerze, ale wydaje mi się, że może właśnie przez ten blask, mocne rozświetlenie on się wydaje taki siny trochę ten policzek. Ja osobiście nie przepadam za rozświetlającymi bronzerami, nie używam ich również na moich klientkach, więc w kwestii bronzera mi nie do końca odpowiada. Myślę, że może być fajny dla osób z cerą suchą bądź dojrzałą, które są właśnie po wakacjach, jakieś takie delikatnie opalone. Może to wyglądać fajnie. No ale dla osób oczywiście, które mają jakąś teksturę na skórze, jakieś niedoskonałości i tak dalej, to na pewno będzie to mocniej te wszystkie nierówności podkreślać. Przechodzę sobie do różu, wyczyściłam pędzelek i lecimy z upalnym. Jak widzimy, ten kolor nie jest intensywny, co wielu osobom może się spodobać, bo właśnie taki lekko łososiowy róż jest bardzo uniwersalny i przez to, że nie jest taki bardzo intensywny, to nawet osoby, które za różem nie przepadają albo się go obawiają, mogą być zadowolone z tego odcienia. Jak widzimy, jest on również bardzo mocno rozświetlający. Więc w zasadzie zobaczcie, nie nakładałam jeszcze rozświetlacza, a mój policzek błyszczy się bardzo. Nałożę też troszkę na brodę, troszkę na nosek. No i mamy róż i bronzer together. Jak przekręcam twarz, to w zasadzie nie widać tego różu, bo jest tutaj na blasku. Natomiast tak od przodu delikatne mamy tutaj zaróżowienie. Ja sobie jeszcze tak rozetrę pędzelkiem po podkładzie, żeby nie było takiej, wiecie, plamy. No i przechodzimy do rozświetlacza 5-gwiazdkowego. Jak w zasadzie już tutaj nie mamy gdzie go nakładać, no ale musimy go przetestować. Zobaczcie, jest moc, jest intensywny. Dołożymy sobie troszkę tutaj. Troszkę na ucho. I mamy cały makijaż twarzy, zobaczcie z bliska. Tak się prezentuje policzek. No na pewno mocno się błyszczy, ale uważam, że jak ktoś nie ma mocnej tekstury na skórze, raczej skórę taką, wiecie, suchą, bez jakichś takich dużej ilości po prostu niedoskonałości, jakichś widocznych porów, to może wyglądać naprawdę dobrze przy opaleniźnie, zobaczcie. Jak się teraz delikatnie przyciemniło światło, bo przybliżyłam obiektyw, to uważam, że ładnie to wygląda. No ale u mnie, tak jak patrząc, wiecie, w lusterko, tak w takim realnym życiu, no to oczywiście jest tutaj ta tekstura mocniej widoczna u mnie. Tylko że wiecie, ja całe życie miałam trądzik, wiecie, no na całej twarzy w zasadzie. Więc u mnie tej tekstury jest dużo, tych rozszerzonych porów i tak dalej.
Zatem twarz mamy skończoną, możemy przechodzić do makijażu oczu i mamy tutaj paletę i te słoiczki. Może zaczniemy sobie od słoczy tych słoiczków. W tych eyelinerach obecnie dodane jest jeszcze takie sreberko, żeby nie wysychały zbyt szybko, także polecam Wam korzystać z tego sreberka, nie zrywać go całkowicie, tylko zostawić sobie, aby po prostu no, miały większą żywotność te eyelinery. I tutaj mamy odcień Loose Blues. On ma taką jaśniutko-beżowo-różową bazę i blask taki złoto-zielonkawy. Właśnie delikatnie zielonkawy. Następnie odcień Resort. I Resort prezentuje się w ten sposób. Tutaj widzimy, że jest taki piękny różo-brzoskwinio-łosoś, coś takiego, a blask jest takiego ciepłego złota. Ostatni błyszczący to Turnus i tutaj już mamy taki naprawdę intensywny kolor, taki koralowy, też ze złotym blaskiem. Przechodzimy do matowych, zaczynam od najjaśniejszego, czyli Wolne. To jest taki neonowy, słoneczny pomarańcz. W kamerze on się wydaje właśnie takim słonecznym pomarańczem, na żywo wręcz wygląda fluorescencyjnie. Bardzo jaśniutki, więc też nie powinniśmy mieć z nim problemu robiąc jakieś kreseczki, czy jakieś nietypowe kreseczki, esy, floresy. Jasne kolory są raczej bardziej wybaczalne. Następnie odcień Laba. I Laba też jest bardzo intensywnym, wręcz takim neonowym odcieniem zgaszonej czerwieni, koralu. Chociaż czerwień to jest, wiecie, źle kojarzona, że to będzie takie właśnie zbyt intensywne. To może po prostu koral to nazwijmy. Bardzo ładny odcień. I na koniec odcień Fajrant. I to jest taki bardzo ciepły, rudy brąz. Wczoraj nosiłam go jako kreski i wyglądał absolutnie przepięknie. Pięknie podkreśla kolor tęczówki oka. Bardzo ciepły, rudy brąz. Na live porównywałam go z moim ulubionym eyelinerem Mleczna Czekolada z Glam Shopu, bo on też jest takim ciepłym brązem, ale przy tym Fajrancie wypada, zobaczcie, jednak znacznie ciemniej i znacznie chłodniej, więc widzimy, że te dwa odcienie jednak się od siebie różnią. No i mamy jeszcze taki sypki, luźny pyłek o nazwie All Inclusive. Jest on absolutnie prześliczny. On ma taką jasno-różową bazę i do tego masę złotych drobinek i te drobinki są różnej wielkości, więc on przy sztucznym świetle właśnie gdzieś tam będzie odbijał się troszeczkę jak brokacik. Tutaj macie z bliska wszystkie odcienie, tutaj All Inclusive, eyelinery matowe i błyszczące. No i mamy paletkę, która jest taką właśnie wakacyjną opcją i ona tak z początku, jak się na nią patrzy, to się wydaje taka neutralna, taka brązowa, taka nijaka, ale jak się rozłoży na czynniki pierwsze, to okazuje się, że tych kolorów jest tutaj całkiem sporo, bo zobaczmy na przykład na ten odcień, który jest niby brązem, ale on jest taki mocno żółty, taki, tutaj on się nazywa ananas i faktycznie jest taki troszeczkę ananasowy. Mamy tutaj na przykład brzoskwinie, to również są takie, tutaj mamy taką morelę, taki przygaszony róż, mamy tutaj ten odcień jest taki nietypowy, on w kamerze wydaje się takim różo-fioletem, ale on jest na takiej zielonej bazie, to jest taki żółczek troszkę, że z tej strony ja widzę taką piękną, głęboką, militarną zieleń, a z tej strony widzę różo-fiolet. O, chyba tutaj się łapie. Widzicie? Tu jest zieleń, a tu jest fiolet. No i mamy też taki fiolet. Ten błysk jest taki subtelnie błękitny, ciach, więc jednak troszeczkę tych kolorów jest, ale są to takie kolory stłumione, zgaszone i takie kompozycyjnie bardzo przystępne. Ja zacznę sobie dzisiaj może od tego cienia w kremie Laba, żebyśmy użyli sobie tego koloru jako bazę. Wyłożyłam sobie troszkę tego koloru i sięgam po pędzelek. Ten jest z kolekcji Pokusa z Glam Shopu i zaznaczam sobie nim zewnętrzny kącik. Jeżeli chcecie używać tych eyelinerów jako cieni w kremie, to pamiętajcie, aby nakładać
małą ilość, czyli taką właśnie od razu taką roztartą chmureczkę najlepiej. Zaznaczam zewnętrzny i teraz wewnętrzny kącik. Zrobimy sobie takie, wiecie, halo eye i możemy od razu nałożyć też troszeczkę na dolną powiekę. I teraz przechodzę sobie do palety, użyję sobie tego ciepłego brązu o nazwie Lenistwo. I lenistwo nakładam w te same miejsca, gdzie nakładałam wcześniej cień w kremie i pogłębiam całość. Tutaj dobrze jest budować tak stopniowo cieniowanie, bo przy takim cieniu w kremie cienie matowe mogą się po prostu mocniej przyklejać, więc jest to fajna baza, ale też warto wiedzieć, jak na niej pracować, więc sugeruję, żeby po prostu tak stopniowo sobie budować tutaj intensywność, żeby nie porobić sobie plam. Zobaczcie, że dodaję brąz, a ten makijaż wciąż jest taki intensywny, kolorowy, tylko robi się po prostu... O, coś mi tu wlazło. Robi się po prostu taki bardziej wieczorowy. Więc taka kolorowa baza nawet pod neutralne kolory, pod neutralne cienie też jest spoko opcją. Teraz na środek powieki chciałabym nałożyć jakiś błysk, ale powiem Wam, że nie mam pojęcia który, bo tutaj generalnie pasowałyby wszystkie. Złotko. Rewelacja. Tu jest taki delikatny, błyszczący szampanik. Rewelacja. Brzoskwinko, łosoś. Coś pięknego. Tu jest jeszcze jakieś takie złotko z czymś. O, ten też bardzo ładny. Taki jasny brązik. Miedziany, różowy, delikatnie. Coś pięknego. Ten to może troszkę za ciemny, ale ten właśnie z błękitem też petarda, więc generalnie do tego make-upu w zasadzie wszystkie błyski tutaj pasują. Ja sobie może zacznę od tego słońca w kąciki, bo jest taki, ten cień jest taki nietypowy troszeczkę, bardzo taki śliski pod palcem, mało taki, wiecie, grudkowaty i mało ciężki, mało tłusty. Robi taką fajną taflę i ma takie delikatne drobineczki. Ładnie to wygląda. No i decyzja. Co na środek? Może jakieś złotko? Może ten błogostan, czyli ten środkowy. On jest takim złoto-różem chyba? No piękny, piękny, kurczaki. Mogłam użyć tego pyłku. To by było dopiero. Ale wiecie, w takich zbiorczych testach, kiedy chce się użyć wszystkiego po trochu, to potem wychodzi jeden wielki miszmasz. No, makijaż bardzo mi się podoba. Może użyję sobie jeszcze któregoś z tych kolorków na linię wodną, z tych eyelinerów. Nie wiem, czym nie została przy tym właśnie. Albo dobra, użyjemy sobie tego brązu. No, żeby nie było, no, że tylko to samo i to samo. No piękny jest ten brąz. Uwielbiam takie kolory. I coś się dotknęłam, widzicie to? Jak tu się błyszczy? Co ja zrobiłam? Chyba gdzieś na ręku miałam coś błyszczącego, bo to nie jest osyp, to nawet nie jest ten cień. Jeszcze pomyślałam, aby użyć sobie tych ananasów, żeby delikatnie jeszcze rozetrzeć całość. Tutaj wiecie, po zewnętrznych krawędziach po prostu. Żeby było jeszcze bardziej rozdymione, żeby jeszcze delikatnie przełamać kolorystykę, ale to takie, wiecie, subtelne sprawy. No fajnie. I się może nam fajnie wtedy też skleić z tym błyskiem, który ma no w sobie coś właśnie złotego, żółtego. Okej. Teraz jestem usatysfakcjonowana. Tuszuję rzęsy i chyba mamy wszystko w takim razie. Rzęsy wytuszowane i po wytuszowaniu rzęs fajnie się wybija właśnie ten kolor tego jasnego brązu tutaj na linii wodnej. Wcześniej on się tak zlewał troszeczkę z tym makijażem, a teraz właśnie jest taki fajnie widoczny. I like it. O właśnie, może zróbmy sobie jakiś makijaż ust jeszcze, co? Szybka konturówka i zaraz będzie ready. Zostało mi troszkę tego cienia w kremie. Zobaczymy, jak on się zachowa, jak go tak bardzo maluteńko nałożę właśnie na ten olejek.
To jest bardzo ładne. Dajcie mi znać, jak ta kolekcja przypadła Wam do gustu, czy coś szczególnie zwróciło Waszą uwagę, co Wam się najbardziej podoba, co Wam się nie podoba. Jestem ciekawa Waszej opinii. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, może chcielibyście, żebym coś z czymś porównała, piszcie koniecznie, jestem tutaj dla Was, także czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.